Dzień dobry, w dzisiejszym odcinku. Ceny biletów lotniczych w górę. Polska zagroziła Chinom blokadą eksportu do Europy. Masowy atak DDoS na rosyjskie banki czy kolejne awarie. Rentowność sprzedaży benzyny 95 na rosyjskich stacjach ujemna. Rosja wytnie 7000 hektarów lasów nad jeziorem Bajkał. Na koniec rosyjska produkcja przemysłowa w czerwcu. Najnowsze dane. Zapraszamy. Dzień dobry wszystkim. 25 lipca roku 2024. Dziś będę mówił w ten sposób. Witam Was Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski i zapraszamy na kolejne wydanie CEPA. Dziękujemy, że jesteście, dziękujemy, że oglądacie. Paweł Wam zaraz opowie o pasku, a ja zamilknę. Słuchajcie, kilka informacji. Mamy taką sytuację, jeżeli chodzi może najpierw o surowce. Cały czas ropa osuwa się, no i można powiedzieć, że kolejny, co prawda już tak coraz słabiej, więc być może jakaś korekta nastąpi tej korekty. Tak przynajmniej by wyglądało. Natomiast no, widzimy, że tutaj nie ma jakichś pozytywnych informacji, jeżeli chodzi o wzrost kursu. Jeżeli chodzi o notowania gazu ziemnego, no to sytuacja jest, słuchajcie, taka, że no, mamy stagnację, cały czas te 31, 32. Dzisiaj mamy lekką zwyżkę. Natomiast no, mamy umocnienie rubla. Jeżeli chodzi o waluty, widzimy bardzo małe zainteresowanie i to jest ciekawe, spadek zainteresowania juanem po tym, jak Bank of China się wycofał, coraz mniej firm kupuje tego juana na rynku moskiewskim i paradoksalnie może z tego wynikać to, że mówiłem o tym w Dzikim Wschodzie. Jeżeli ktoś chce sobie odtworzyć, to jest taka możliwość. W zeszłą niedzielę no, na rynku rosyjskim jest tak zwany brudny juan, no i ten brudny juan jest zupełnie w innej cenie niż czysty juan, a więc jeżeli ktoś wymienia za granicą ruble, czyli w krajach Azji Centralnej, co staje się coraz trudniejsze, zatem za chwilę sobie to powiemy, to wymienia po innym kursie niż na giełdzie moskiewskiej, a więc dochodzi do takiej sytuacji, że mamy inną cenę ropy naftowej na giełdach rosyjskich, inną cenę rosyjskiej ropy naftowej, jeżeli chodzi o transakcje międzynarodowe, inną cenę juana, jeżeli chodzi o Rosję i inną cenę juana kupowanego też za ruble, jeżeli chodzi o inne kraje. No niespotykana w sumie sytuacja. W dziwnym kierunku zmierza ta rosyjska gospodarka. Tutaj wszyscy spodziewają się, że 15 sierpnia być może będziemy świadkami zawieszenia juana na moskiewskiej giełdzie. W tym momencie no chyba żadne waluty jakieś sensowne nie będą notowane na tej giełdzie, oprócz, nie wiem, właśnie walut Azji Centralnej, czyli tenge, jakieś inne, tak, musiałbym sprawdzić w tym momencie dokładnie, co jeszcze jest notowane. Natomiast no, upadek giełdy walutowej w Moskwie, no i zupełna marginalizacja. Tak to wygląda. Powiedz mi, są gospodarki popytowe, podażowe? Jakie jeszcze są? Jak to, jakie jeszcze są? No mogą być, no bo Rosja zmienia się... Nie, no Rosja się nie zmienia wcale w żadną gospodarkę. Zmienia się podażową. W gospodarkę memiczną. Raczej to jest izolacjonizm i autarkia. Coraz, no można powiedzieć, że taki decoupling następuje. On następuje w całym świecie, natomiast no w Rosji przybiera takie no w bardzo szybkim tempie, tak? No bo widzimy, że tutaj wymiana, jeżeli chodzi o Europę i Rosję, zamiera. Jeżeli chodzi o wymianę pomiędzy Chiny a Rosję, osłabia się.
No i teraz prawdopodobnie dojdzie coś, co napędzało rosyjską gospodarkę przez 2022-2023, czyli wymiana pomiędzy Rosją a krajami Azji Centralnej oraz Turcją. No Turcja już jak gdyby siadła wcześniej, natomiast teraz chyba czas na te kraje Azji Centralnej. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Dzisiaj będziemy mówili też o czebolizacji gospodarki rosyjskiej. Bardzo też ciekawy aspekt. To też jest kierunek, w którym jeżeli popatrzymy, jak można podzielić, no to rosyjska gospodarka prawdopodobnie w najbliższym okresie będzie się rozwijać. I o tym zrobimy komentarz dnia. Zapraszamy już dziś na godzinę 17, bo mamy kilka materiałów, które połączymy i będziemy próbowali Wam wyjaśnić, w jaki sposób ma to teoretycznie działać, chociaż czy będzie działać, to wiemy, że może nie działać. No ale serdecznie zapraszamy. Będzie działać. Moim zdaniem będzie działać, mylisz się tutaj zupełnie. Podyskutujemy o 17, dokładnie. I nie masz racji, ale przejdziemy. Moim zdaniem nie będzie. Zobaczycie o 17. Tak. Musisz ciszej pić, bo tutaj zaraz będą komentarze w tej sprawie. Natomiast my przejdziemy sobie do twojego ulubionego tematu. Potwierdziło się to, co zapowiadałeś wielokrotnie, już chyba tak oficjalnie. Tak, prośba współpracy Rosji z Chinami w przemyśle lotniczym i stworzenia wspólnego samolotu szerokokadłubowego zakończyła się niepowodzeniem. Chiny ostatecznie wykluczyły rosyjskich partnerów, jak wykluczyły to już chyba nie partnerów, z projektu samolotu dalekiego zasięgu CR-929, który rozpoczął się 10 lat temu i miał stanowić konkurencję dla zachodnich maszyn, czyli Boeinga i Airbusa. No to Chiny pewnie będą miały tą konkurencję i stworzą sobie CR-929, ale Rosjanie będą tylko mogli machać z lotniska na tym, jak to się nazywa, punkt widokowy. Że tak, prawie to był nasz. Tak. A starali się, bo ostatnio podróbki do Boeinga i Airbusa zaczęli robić klimatyzację, oświetlenie oraz inne podzespoły, no ale niestety nie przekonało to strony chińskiej. Mamy informacje z Rostatu. Okazuje się, że Rosja jest chyba albo jedynym krajem na świecie, albo jednym z niewielu, gdzie nie ma już rodzin, którzy nie mają wystarczającej ilości pieniędzy na żywność. Tak, ja wczoraj jeżeli chodzi o najnowsze wrzuciłem okładkę, bo mnie się od razu odpalił czarny humor, że nie ma już. No i ten ciąg z słów może świadczyć, że kiedyś były te rodziny, no ale wymarły. Ale ich nie ma. Bezrobotnych, zjedli głodnych, wiesz, tam... Rostat nie podaje jak to wygląda. Te dane, które podaje, wygląda na to, że zwiększa się dobrobyt. Tak. W całym obwodzie moskiewskim w ślad za Moskwą podniesiono opłatę za podpisanie kontraktu z Ministerstwem Obrony Narodowej. Wcześniej w regionie płacili za to 605 tysięcy rubli, a obecnie do 1,7 miliona, więc okazja. No wiesz, część ludzi być może się zdecyduje. Pamiętajmy, że jeżeli chodzi o okręg ten moskiewski plus Moskwa, mocno ponad 20 milionów mieszkańców, a więc statystycznie słuchaj, duża zmiana, tak? Duża jednak podwyżka. To jest 20 tysięcy mniej więcej dolarów, a więc dla niektórych rodzin bardzo atrakcyjna kwota. Natomiast mamy, słuchajcie, informację, że rosyjski mir będzie się rozszerzał, znaczy karty mir będą się rozszerzać. Federacja Rosyjska oczekuje, jeszcze nie, ale oczekuje, że w najbliższej przyszłości karty mir zaczną działać w Iranie, a kwestia połączenia systemów płatniczych obu krajów zostanie całkowicie rozwiązana. Tak powiedział wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Rudenko. Myślisz, że w Iranie one się przyjmą? Tak, powszechnie będą wszyscy turyści rosyjscy je stosować w Iranie.
Okej, widzę, że tu masz przygotowane 2 cytaty, to kontynuuj. Dobrze, mamy 2 cytaty, które mogą was zaskoczyć. Pierwszy, Tatiana Golikowa powiedziała wczoraj: Rosjanie zaczęli pić mniej, spożycie alkoholu w kraju spadło prawie 2 razy w ciągu 15 lat, z 14 litrów na osobę do 8. Tak powiedziała. Zauważyła także, że w 2009 roku palenie było powszechne wśród 40% dorosłej populacji. Obecnie odsetek ten spadł do 19%, włączając to osoby wapujące. No i to jest ale to jest, Paweł, logiczne, bo kto najczęściej palił i pił? No biedni ludzie. A teraz nie ma biednych. Wymarli. Znaczy tak. Oficjalne dane Rostatu, znaczy ja nie wiem, skąd ta pani wzięła te dane. Skąd? No tylko z Rostatu może. No właśnie nie, Rostat podaje inne dane, a dane niezależne podają znowuż jeszcze inne dane. Może pani zrobiła własne badania, nie wiem, na swojej klatce? Ostatnie 5 lat to współczynnik, jeżeli chodzi o osoby spożywające dumę narodową, się zwiększa się sprzedaż. No jeżeli chodzi o ostatnie 2 lata, bardzo przyzwoite zyski zarówno firm kosmetycznych, jak i firm sprzedających inny typ alkoholu, a więc mam pewne wątpliwości. Ale mamy drugi cytat, który tak stwierdziłem, że mocno współgra z tym pierwszym. Spójrz sam. Wiek Rosjan przesunął się około 10 lat. Więc na przykład ci, którzy mają teraz 40 lat, czują się jakby mieli 30 lat, a ci, którzy mają 50 lat, czują się jakby mieli 40 lat. Tak powiedział rosyjski minister zdrowia Michał Muraszko. To jest też zastanawiające, jak oni te badania zrobili. Jak się pan dziś czuje? Na ile lat się pan dziś czuje? Jak takie badania przypadły? No dobrze. Znaczy, wiesz co, no ja rozumiem, że wszystko można powiedzieć, natomiast no poziom jak gdyby zbliżają się i zarówno ta pani, jak i Muraszko, który też słynie z różnego rodzaju właśnie takich kontrowersyjnych wypowiedzi, no w stronę Dimitrijewa. Ale to też ma pewną logikę, bo jak dużo pili, to czuli się źle. Schorowani, skacowani, to się czujesz 10 lat starzej. A jak przestałeś pić, to od razu masz taką, wiesz, większą werwę, może to współgra w ten sposób. No tak, wiesz, jak masz 20 lat, to czujesz się na 10 lat, a jak masz 10 lat, to czujesz się na ile? No zaczyna to być, wiesz... Nie, no bo to od dorosłości dopiero ci się tak zmienia. Dopiero od 40, rozumiem. Tak. Paweł, nie rozumiem tego zdania, ale zacznę je czytać. Najwyżej mi wytłumaczysz. Już niedługo w Rosji przed zakupem możesz wyczuć prezerwatywy i papierosy. W Rosji na produktach będą umieszczane aromatyczne naklejki, które pozwolą ocenić zapach. Zadziałają tylko po potarciu. Producenci takich naklejek, produkcją takich naklejek zajmie się firma Aroma Media. W przyszłości zastosowanie również można te naklejki na kosmetykach, serach, wędlinach, chemii gospodarczej, alkoholach, herbacie i innych towarów. Chcesz mi powiedzieć, że ktoś będzie pocierał w sklepie prezerwatywę, żeby poczuć, jak pachnie? To mogło być wymyślone tylko i wyłącznie w Rosji. Znaczy, rozumiem zapach na przykład tego tytoniu, że jak pocierasz, to czujesz na przykład zapach tytoniu, natomiast tego pierwszego nie wiem. Jaki zapach jest takiej gumy? Tak, czy o co tutaj chodzi? Natomiast no rozwojowe, tak jak widzicie, i herbaty, i alkohole, i sery będzie można pocierać i wtedy będziesz ale będziesz szedł przez alejki w sklepie i zamiast, wiesz, ludzi wkładających do koszyka, to wszyscy tak jakoś, nie? Jakby się drapali, bo będą pocierali i wąchali. No to przecież będzie tak abstrakcyjnie wyglądać cała aleja kiełbas i 30 ludzi się pociera i wącha. No jak widzisz, nowa technologia dotarła do Rosji, ma tutaj nowe, szerokie zastosowanie. Nikt, widzisz, na zachodzie na to nie wpadł, a Rosjanie wpadli, tak? Być może jak na przykład potrzesz, to będzie się zwiększać sprzedaż. No tak, bo ci się ten aromat będzie unosił w sklepie. No dobrze.
Co prawda nie wiem, jak na przykład, tak wiesz, na ile to silny będzie aromat, no bo jak zaczniesz trzeć, to te aromaty mogą się wymieszać. Więc nie. No zobaczymy, słuchajcie, jak to będzie wyglądać. Pomysł niezwykle ciekawy. I mamy też następną informację. Analitycy, mówiliśmy dużo o wzroście tych wynajmów. No i mamy nowe wypowiedzi analityków rynku mieszkaniowego. Okazuje się, że doszli już do wniosku, że do końca roku cena wynajmu mieszkań podwoi się. Wszystko to za sprawą cen materiałów budowlanych i podwyżki podstawowej stopy banku centralnego, której oczekuje się na posiedzeniu 26 lipca, no plus oczywiście zakaz tych kredytów, ograniczenie tych kredytów preferencyjnych. Popyt na wynajem wzrośnie między innymi dlatego, że wielu Rosjan nie będzie stać na zakup mieszkania po zniesieniu preferencyjnych kredytów. Czyli tak źle i tak niedobrze. Na nowe nie stać, na wynajem też nie stać. Kolejny pomysł dotyczący migrantów. Do Dumy wpłynął projekt wprowadzenia wysokiego podatku dla przedsiębiorstw korzystających z pracy migrantów oraz zapewnienie zachęt ekonomicznych dla podmiotów korzystających z pracy obywateli Rosji, których brakuje na rynku pracy. Tak. No dlatego trzeba ich zachęcać, a migrantów trzeba zniechęcać i firmy trzeba zniechęcać, którzy chcieliby zatrudniać. My mówiliśmy, takich jest 24 jeszcze różnych projektów. Co jakiś czas będziemy Was informować, co one zawierają, bo część z nich zostanie przyjęta, jeżeli nie wszystkie. W Rosji, słuchajcie, okazuje się, że importowany alkohol, odzież, chemia gospodarcza i wiele innych staną się droższe. Przedłożono właśnie projekt zwiększenia cła na towary z nieprzyjaznych krajów do 50%, a więc po słodyczach no mamy kolejne szukanie tutaj chyba pieniędzy. Wiesz co, no i wsparcie rynku krajowego oczywiście. Robimy codziennie materiały i powoli zaczynam się gubić, co ile będzie rosło, a te ceny są 30, 40, 50, 100. To zaczyna jakieś w dziwnym kierunku iść. Naprawdę te wzrosty są duże. Natomiast naprawy w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC, tam też mamy podwyżki, tylko wydłużenie czasu bardziej. Będą trwać dłużej. Do Dumy Państwowej wpłynął projekt ustawy wydłużający okres naprawy z 30 do 45 dni. Wynika to z faktu, że dilerzy, stacje paliw i firmy ubezpieczeniowe borykają się z problemami braku części zamiennych i przerwania łańcuchów dostaw na skutek sankcji. W związku z tym naprawa samochodu w ciągu 30 dni od odstawienia staje się niemożliwa. Czytamy w nocie wyjaśniającej, no to potem można z 45 zrobić 60 dni, potem 90 dni. Tak jak stuknie ci auto, to na rok wypada z obiegu. Tak, no wiesz, będzie jak w polskiej komedii, to idzie w tym kierunku. No powodem jest oczywiście brak części zamiennych. Być może sytuacja poprawi się, jeżeli ten rynek samochodowy zapełni się tymi chińskimi markami, no ale na ten moment to nie, jeszcze długo nie. No chociaż oczywiście te chińskie marki się sprzedają, no bo nie ma żadnych innych samochodów w Rosji. Tak. A my sobie przejdziemy, jeszcze jedna informacja bardzo istotna i o tym będziemy mówić w najbliższych pewnie dniach, bo sytuacja się pogarsza. Okazuje się, że po bankach chińskich, tureckich, Emiratów Arabskich czas na banki Azji Centralnej, które coraz częściej odmawiają płatności rosyjskim przedsiębiorstwom. Problem z płatnościami rozszerzył się na Kazachstan, Uzbekistan, Kirgistan i Tadżykistan. Firmy logistyczne odnotowują wydłużenie terminów płatności oraz awaryjność na poziomie 30%, czyli w sumie... Czyli nie tylko czekasz na tą część dłużej, ale co trzecia zapłacona część nie dochodzi. Tak, mówiąc w skrócie. Tak, 3 przelewy musisz wysłać, żeby mieć
W sumie możesz też nie mieć pewności, bo to statystycznie, więc może żaden nie dojść. Że ktoś miał szczęście i 3 mu doszły, a ty 3 pudła. A ty 3 pudła, tak? Tak. No statystycznie tylko co trzeci przelew nie dochodzi, a więc jeżeli wyślesz tutaj powyżej 2 przelewów, no to jest szansa, że dojdzie. A to jest troszeczkę taka gra w statki, tylko przelewami, nie? Robisz przelew i czekasz, nie? Trafiony albo pudło ci odpisują, no i tyle. Tak, no bardzo często niestety jest tak, że oni ci odpisują, że się wydłużyło, a potem dostajesz, że no niestety nie. Tak? Czyli czekasz przykładowo 2 tygodnie, miesiąc, a potem no nie udało się zrealizować pańskiego przelewu. Proszę spróbować jeszcze raz gdzieś indziej. Okay. Dobrze, przejdziemy do pierwszej informacji, która teoretycznie nie dotyczy Rosji, ale dotyczy rosyjskiej ropy. Okazuje się, że Węgry i Słowacja bezskutecznie proszą Unię Europejską, a dokładnie Komisję Europejską o pomoc. Minister spraw zagranicznych Słowacji Blanar wezwał Komisję Europejską do szybkiego rozwiązania kwestii tranzytu rosyjskiej ropy przez Ukrainę. No i tutaj czytamy. Wzywam Komisję Europejską, aby nie marnowała czasu i jak najszybciej stanęła po stronie państw członkowskich, a przede wszystkim ich obywateli Słowacji oraz Węgier. Tak tutaj pisał pan Blanar. Jak poinformował szef słowackiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Komisja Europejska podjęła w środę decyzję o przełożeniu dyskusji na ten temat na termin nieokreślony. Wcześniej Komisja Europejska odrzuciła żądania Słowacji i Węgier, by w ciągu 3 dni rozpatrzyć kwestię zablokowania przez Ukrainę dostaw ropy z Rosji. Ciekawie się to rozwija. No, że tak powiem, zapowiadaliśmy. Radźcie sobie. Radźcie sobie, rozmawiajcie z Ukraińcami, radźcie sobie. My się kiedyś tym tematem na pewno zajmiemy i się pochylimy. Jak znajdziemy czas, tutaj Komisja Europejska nie ma żadnych terminów, więc teoretycznie może ta sprawa się... Do zamrażalki na 5 lat i... Przeciągać w nieskończoność, tak? Zobaczymy, jak te... No, myślę, że w którymś momencie dotrze do Słowaków to dotarło podobno, natomiast do Węgrów chyba jeszcze nie dotarła ta informacja, że ta ropa nie płynie. Pamiętajcie, że tutaj nie tylko chodzi o to, że w którymś momencie mogą się pojawić braki na węgierskich stacjach i słowackich, bo prawdopodobnie to nie grozi, natomiast w tym momencie no, węgierski tutaj potentat, czyli MOL, no i idzie w dosyć duże koszty. Tak? No bo każdy dzień opóźnienia, no to są... Ale wiesz co, ale to też jest nerwowość społeczeństwa i paniki na stacjach mogą być, a to wtedy może spowodować braki, bo fizycznie może tej benzyny być, ale będzie zła dystrybucja, gdzieś zabraknie, pójdzie w social mediach i wiesz... No pamiętajmy, że bratysławska ta rafineria MOL-a, ona jest zaopatrywana tylko z rosyjskiego surowca i tylko z Łukoilu, a więc teoretycznie ona już nie ma to, co ma, jeżeli chodzi o zapasy i magazyny, chyba że ktoś tam w jakiś inny sposób dowiezie tą ropę, no i będzie musiała w którymś momencie zatrzymać rafinację, bo tutaj nic nie wskazuje, żeby od strony Unii Europejskiej była jakaś pomoc. Jest pomysł rosyjsko-węgierski, który moim zdaniem ma małe szanse realizacji, że rosyjska ropa Łukoila będzie docierać tylko do granic Białorusi, a potem to już Węgry i Słowacja będą kontraktować tą ropę na granicy z Białorusią. Ale to Białoruś nie ma bezpośredniego połączenia, nie? Tak jakoś tunelem. No nie ma, ale nie, chodzi o to, że już ta ropa kupowana nie będzie rosyjska, tylko zostanie kupiona na terytorium jeszcze Białorusi i już będzie własnością Węgier na przykład. Okej. I wtedy nie można wprowadzić sankcji, bo to już jest własność węgierska. Także tak prawnie, że już wiesz, wpływa do Białorusi i w Białorusi zamieniana jest z ropy rosyjskiej na ropę węgierską.
No dobrze, ale to logistycznie jest wykonalne, żeby zaopatrywać cały kraj ciężarówkami, cysternami, tak, z Nie, ty nie Białorusi? rozumiesz. Tym No. samym rurociągiem. Tu chodzi o taką sztuczkę A, prawną, okej, dobra, że dobrze. jak ona sobie płynie rurociągiem, to w Rosji jest rosyjska. Po przekroczeniu granicy białoruskiej staje się ropą już, którego właścicielem są Węgry. Okej, no ale ona dalej później musi płynąć przez Przez Ukrainę. Ukrainę. Tak. Ale Ukraina powie, nie. Koniec tego pomysłu. No więc to małe są szanse, bo to prawnie też nie jest takie proste, natomiast no Węgrzy do tego dążą, żeby to tak, no i tu znowuż pewnie będzie musiała się wypowiedzieć Unia Europejska. No wynika z tego, że takie pomysły były kiedyś w stosunku do rosyjskiego gazu, żeby tak mniej więcej jeszcze w 2023, żeby taki patent zastosować. No ale wtedy, że tak powiem, było poparcie Komisji Europejskiej, no a teraz, że tak powiem, chyba tego poparcia trochę brakuje, jeżeli chodzi o Słowację i Węgry. Okej, przechodzimy do następnego materiału. Ceny biletów lotniczych w górę. No i nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiliśmy o tym, że wyciągają Rosjanie siedzenia z samolotów te w pierwszej klasie, aby więcej zmieścić siedzeń klasy ekonomicznej. Mówiliśmy wtedy, że wejdzie więcej ludzi, ale ceny biletów w klasie ekonomicznej na bank pójdą w górę. No i znów trafiliśmy. Ceny lotów po Rosji w klasie ekonomicznej wzrosły od początku roku średnio o 31%. Tak wynika z danych Россtatu. Średni koszt lotu na krajowych lotach rosyjskich na 1000 km w okresie styczeń-czerwiec wyniósł 7363 ruble. Potem w czerwcu wzrósł do 8473 rubli. Dla porównania średnia cena lotu w zeszłym roku to 6649 rubli. Obliczając średni koszt, Россtat ustala dwie taryfy z datą wyjazdu tygodniowym wyprzedzeniem i z miesięcznym wyprzedzeniem. Podana dynamika wzrostu cen odpowiada obecnej sytuacji, zauważył przedstawiciel firmy lotniczej. Według niego na koszt negatywnie wpływają trudności wynikające z sankcji w zakupie i imporcie części zamiennych do samolotów produkcji zagranicznej do Rosji. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę, że dziś po raz drugi mamy oficjalną wypowiedź, w której to sankcje są uznawane za te problemy i wzrost cen, więc nie można mówić, że nie działają. Żywotność silników eksploatowanych w samolotach maleje, a to wymaga gromadzenia rezerw na obecne i przyszłe kosztowne inwestycje we flotę. Pod koniec kwietnia natomiast Federalna Służba Antymonopolowa zrobiła kontrolę i zażądała od 7 największych firm rosyjskich wyjaśnienia wzrostu cen biletów lotniczych. Widać, z przepływem informacji w Rosji jest pewien problem, bo wydaje się, że to jest oczywiste dlaczego te ceny rosną, natomiast dla Federalnej Służby Antymonopolowej nie. Następnie deputowani Dumy Państwowej zaproponowali ustalenie górnego limitu kosztów biletów lotniczych w Rosji. Szef Komisji Transportu Izby Niższej Jewgenij Moskwiczow obiecał przygotować odpowiedni projekt ustawy do końca 2024 roku. No i moim zdaniem, jeżeli wprowadzą górny limit, to będzie ciekawie, bo nie wiem, za co będą te części w imporcie równoległym sprowadzać, jeżeli zostaną im narzucone jakieś takie ceny, które nie odpowiadają prawom rynkowym obecnym. No cóż, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. My sobie teraz przejdziemy do tytułowej informacji. Tutaj podajemy za Bloombergiem, ponieważ pojawił się taki artykuł, w którym dziennikarze Bloomberga twierdzą, że polskie władze wykorzystały Chiny do wywarcia presji na Białoruś w celu spowolnienia eskalacji kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią. Tutaj Bloomberg powołuje się na wewnętrzne źródła, prawdopodobnie
polskie. I tutaj mamy informację, że podczas wizyty w Pekinie pod koniec czerwca prezydent Polski Andrzej Duda powiązał kwestię migracji i transportu towarów z Chin do Europy przez ten kraj. W szczególności mówiono o możliwym spowolnieniu procedury kontroli granicznej i celnej na przejściu granicznych w Małaszewiczach. To mogłoby zatrzymać tranzyt towarów. Były też wypowiedzi ministra spraw zagranicznych o rozważanym zamknięciu granicy z Białorusią. Według polskich władz Białoruś od kilku lat stwarza problemy na granicy z Polską, przepuszczając na granicę nielegalnych migrantów, czytamy w artykule Bloomberga. Sytuacja stała się szczególnie napięta, jak przypomina agencja, w maju tego roku, kiedy polski żołnierz został zabity przez migranta próbującego przekroczyć granicę. Po tym czasie polski rząd obiecał wzmocnienie granicy. Po powrocie prezydenta Andrzeja Dudy z Pekinu, jak donosi Bloomberg, liczba nielegalnych przekroczeń granicy z Białorusią wyraźnie spadła. W rozmowie z korespondentem agencji minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przyznał, że wykorzystanie przez Polskę kwestii tranzytu towarów mogłoby odegrać rolę w zmniejszeniu liczby nielegalnych przekroczeń granicy. Bloomberg przypomina, że polska działalność nie pozostała niezauważona na Białorusi. Już 2 lipca mówił o tym prezydent Aleksander Łukaszenko, zaznaczając, że polski prezydent poprosił Chiny, by wywarły na niego wpływ, znaczy na Aleksandra. W tym samym przemówieniu Łukaszenka powiedział, że nie będzie chronił Unii Europejskiej przed migrantami. Jednak według polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych od początku czerwca liczba nielegalnych przekroczeń granicy zmniejszyła się o 70%. No ja myślę, że tutaj też znaczenie mają uszczelnienie tej granicy, no i większa obecność tutaj i zarówno żołnierzy, no jak i tutaj te ostatnie działania rządu. Natomiast to jest ciekawe, co pisze Bloomberg, bo patrząc tutaj, na ile ważne dla Białorusi jest to jedyne przejście graniczne dla gospodarki białoruskiej, jego zamknięcie, już wielokrotnie mówiłem, mogłoby spowodować nawet nie problemy dla Chin, w mojej ocenie, tylko problemy gospodarcze dla Białorusi. Dokładnie. Ja tylko przypominam, że ten wyjazd, bo tu mamy co Duda ma z tym wspólnego i tak dalej, my nie będziemy wchodzić w polską politykę, natomiast tylko przypomnę, że i rząd Donalda Tuska pochwalił wyjazd Dudy, więc tu działania prawdopodobnie były skoordynowane. Jeżeli ten wpływ jakiś był, no to był on pozytywny dla Polski i dla tej granicy. A my teraz przejdziemy do kolejnego materiału. Masowy atak DDoS na rosyjskie banki, czy kolejne awarie. Komunikat jest, wydaje się, jednoznaczny, natomiast przyczyny mogą być różne. Oficjalny komunikat VTB, czyli drugiego największego rosyjskiego banku, podaje, że największe rosyjskie banki padły ofiarą masowego ataku DDoS z zagranicy, w wyniku którego niektórzy klienci przestali mieć możliwość otwierania aplikacji i strony internetowej banku. Wspólnie z dostawcami internetu podejmowane są działania mające na celu ograniczenia wpływu ataku na pracę klientów VTB, zauważa instytucja kredytowa. Według serwisu Down Detector klienci VTB, Rosbanku, Alfa Banku i Gazprom Banku zgłaszali wczoraj awarie w usługach bankowych. Tym samym klienci VTB najbardziej narzekają na działanie strony internetowej, prawie 40% klientów, aplikacji mobilnej 30% klientów, Rosbank, aplikacja mobilna prawie u 60% klientów nie działa, konto osobiste u 10% przez stronę internetową, Alfa Bank nie działa, usługa bankowa w 40% klientów, strona internetowa
w 35%, Gazprom Bank 40% użytkowników aplikacji mobilnej nie mogło się zalogować, awarie innych usług 34%. Co ciekawe, dzień wcześniej, czyli już 23 lipca, użytkownicy Down Detectora skarżyli się na zakłócenia w usługach tych banków, a także tu dochodził Raiffeisen Bank, rosyjski oddział. Rzekomi napastnicy postępowali według schematu, przeskanowali infrastrukturę, znaleźli potencjalne luki w zabezpieczeniach i dodali je do listy celów, tak twierdzi rosyjski ekspert. No i czym są ataki DDoS? To są działania mające na celu zakłócenie wydajności zasobów internetu poprzez ogromną liczbę żądań wysyłanych do witryny w celu zwiększenia jej obciążenia. No i tu, jeżeli chodzi o ataki DDoS, to rosyjskie firmy w okresie kwiecień-czerwiec tego roku borykały się z 43% wzrostem w porównaniu do poprzedniego roku, no ale nie są na pierwszym miejscu. W pierwszej trójce krajów pod względem liczby przeprowadzonych ataków znalazła się Belgia, ogólnie 14% wszystkich ataków DDoS, Francja 11% i Niemcy. Rosja zajmowała 11 miejsce na świecie ze średnim wskaźnikiem 4,2. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, bo ja do końca nie jestem pewien, czy to są ataki, czy to nie jest jakaś większa awaria ich systemów bankowych. Nie wiem, Paweł, ty może jesteś w stanie odpowiedzieć na to pytanie, no bo oficjalny komunikat, że kilka różnych dużych banków i te problemy, jest to wtedy możliwe? Tak. Wiesz co, oni nie mają jakiejś takiej scrubbing center i zbyt dużej ochrony. Może jedynie niektóre organizacje, to zupełnie wygląda, no Rosja to jest inny trochę świat, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę internetową, a więc jak najbardziej tak. Jest teraz bardziej podatna niż jeszcze 2-3 lata temu ze względu na niemożliwość aktualizacji jakichś zabezpieczeń i tak dalej? I tak i nie, dlatego że powoli zaczyna się też odcinać i też będzie taki autarkia w tym zakresie. Zaczyna się, wiesz, odcinać i spowalniać te węzły z zagranicy, bo wiesz, więc jeżeli będą jakieś następne ataki, no to muszą być z wewnątrz często sieci. No idą w stronę tych rozwiązań powoli chińskich, tak, będą szli moim zdaniem. Okay. Tak, czyli wiesz, tutaj jeżeli chodzi, no tylko to też są duże nakłady, tak, bo jednak Chińczycy na ten swój system, można powiedzieć, pewnego izolacjonizmu tego internetu chińskiego wydali dużo pieniędzy, a i tak tutaj nie ma pełnej takiej ochrony, no bo trudno sobie też tak to wyobrazić. Zobaczymy. Myślę, że ta tendencja, tak jak w innych dziedzinach gospodarki, do tego, żeby była autarkia, również będzie dotyczyło właśnie tej sfery telekomunikacyjnej. Okej. Następny temat. Przejdziemy, słuchajcie, do rentowności sprzedaży 95. No bo stało się to, co miało się stać. Okazuje się, że rentowność benzyny 95 na stacjach jest ujemna. W obliczu rekordowych wysokich cen hurtowych 95 w tym roku operatorzy stacji benzynowych zaczęli masowo zgłaszać, że ponoszą straty przy sprzedaży benzyny. Według analityków średnio w kraju marża netto 95 na stacjach benzynowych wynosi w tym momencie minus 1,2 rubla za litr. Czyli sprzedawca dokłada rubla do każdego kupionego przez klienta benzynę? Tak. To ja bym wywiesił karteczkę, że nie ma. Już się zaczynają pojawiać i takie lokalne braki, że tak powiem, będą. Będzie to, co było w zeszłym roku na jesieni. Zobaczymy, czy będą tak jak wtedy butelkować benzynę, bo wtedy na przykład co niektóre stacje wpadły na pomysł, że
Benzyny nie ma, ale mają tutaj zmagazynowanych ileś butelek i sprzedawano na przykład na butelki te benzyny, czy na jakieś na przykład... Z kaucją na przykład, więc drożej. Tak, dokładnie tak. Benzyna kosztowała tyle, ile kosztowała, no ale butelka... No i okej. Rosyjski umysł... Dobrze rozumiesz. W przypadku kontroli oni mówili, nie no moment, wszystko jest... Nie no, benzyna jest okej, nie? Cena benzyny jest no ja sobie tylko tutaj za to opakowanie troszeczkę policzyłem, tak? A czemu ją, no bo... Proces butelkowania to osoba musiała być jakaś osobna, tak. To jej też trzeba zapłacić. Tak, no w wielu miejscach pojawią się prawdopodobnie, jeżeli sytuacja się utrzyma, lokalne niedobory. Od 1 sierpnia rząd zapowiedział zakaz eksportu benzyny. Zobaczymy, czy to coś pomoże, jeżeli chodzi o rynek, bo tutaj widać cały czas, że mamy niskie tempo wzrostu produkcji, pomimo tych oficjalnych danych, że będzie prawdopodobnie rekord produkcji, jeżeli chodzi o lipiec. No to papierową będzie prawdopodobnie rekord, natomiast na stacjach cały czas obserwuje się rosnący popyt. No i tego typu informacje, które my publikujemy, też powodują większe zainteresowanie Rosjan robieniem zapasów. No bo jak czytają informacje, że stacje sprzedają z ujemną marżą, a mają w pamięci to, co działo się w zeszłym roku, no to mogą zacząć się obawiać, tak jak ty mówisz, że podjadą. I na niektórych już stacjach są kartki brak towaru, czy tam wiesz, po 15 i tak dalej, i tak dalej. Okej. Tutaj, jeżeli chodzi o pozostałe paliwa, no to marża na 92 wynosi 2 ruble, a jeżeli chodzi o olej napędowy, no to sytuacja na razie najlepsza, bo aż 3 ruble. No ale to są niskie marże, no co powoduje znowu, że ci niezależni i prywatni sprzedawcy na tych stacjach benzynowych będą szukali różnego rodzaju optymalizacji. Dobrze, a jeżeli chodzi o optymalizację, to Rosja wytnie 7000 hektarów lasów nad jeziorem Bajkał, aby wykonać pewną optymalizację, o której wam zaraz opowiem. Władze rosyjskie pozwolą na wycinkę lasów nad Bajkałem w celu rozbudowy kolei Bajkał-Amur i kolei transsyberyjskiej. Wycinka drzew w centralnej strefie ekologicznej naturalnego terytorium Bajkału będzie możliwa do 31 grudnia 2033, czyli słuchajcie, oni do 2033 będą wycinali las, a potem coś być może wybudują. Wynika to z projektu ustawy, który Duma Państwowa przyjęła w drugim czytaniu. Pierwsze czytanie tego projektu odbyło się rok temu. Inicjatywa wywołała szeroki oddźwięk w społeczeństwie, były protesty. Rosjanie zebrali 109 000 podpisów pod petycją przeciwko niszczeniu lasów wokół jeziora. Przed drugim czytaniem natomiast zastępca Dumy Państwowej Aleksander Jakubowski, będący jednym z autorów tej inicjatywy, więc pewnie ma jakiś w tym interes, zaproponował sprawdzenie przeciwników wylesiania pod kątem agencji zagranicznej. No bo jakbyż inaczej można postąpić ze społeczeństwem niż wpisać protestujących na listę. Wcześniej prezydent Rosji Władimir Putin nakazał rozbudowę przepustowości BAM i kolei transsyberyjskiej do 2035 roku, aby zwiększyć eksport surowców do Azji, przede wszystkim do Chin. No i ciekawe jak z tymi planami, jak na przykład nie będą mogli juanem płacić. W maju tego roku premier Rosji Michaił Miszustin podpisał dekret o rozpoczęciu trzeciego etapu modernizacji arterii kolejowej, którymi przesyłane są ładunki do portów Dalekiego Wschodu. Koszt modernizacji BAM i Transsib szacuje się na około 3,7 biliona rubli, czyli około 40 miliardów dolarów według obecnego kursu wymiany. Prace budowlane powinny rozpocząć się na 24 odcinkach kolejowych. Planowana jest budowa 3 nowych tuneli, budowa mostu przez Amur, a także 2 linii kolejowych, które połączą
nowe nitki. W efekcie wolumen ładunków eksportowych koleją w kierunku wschodnim powinien wzrosnąć 1,5-krotnie ze 180 do 270 milionów ton rocznie. Rozbudowa wschodniego kierunku kolei rosyjskich stworzy nowe możliwości dla przedsiębiorstw przemysłowych, a także poprawi jakość życia ludzi. Tu musiał Mishustin zapewnić, bo to nie było chyba takie oczywiste, a my odsyłamy do wcześniejszych materiałów z Ryszardem Piechem, gdzie Ryszard wytłumaczył i na liczbach udowadniał, że wcale specjalnie tej linii rozbudowywać nie trzeba, można zwiększyć przepustowość, ale lepiej to brzmi na konferencji, no i można przeznaczyć miliardy na planowanie, no i wyciąć 7000 hektarów lasu, a to drewno też się pewnie komuś przyda. Okej. Tak, tutaj ktoś pisał, że w Rosji będą dolewać dumy do benzyny. No i to jest prawda, bo duma będzie zwiększała nadtlenienie i liczbę oktanową. I piszecie, jak te chińskie samochody na tej 92, no słabo, bo one nie są, że tak powiem, ale jak się doleje może właśnie etanolu lub pewnych innych substancji, już nie będę wymieniał jakich. No i to są głównie często też te optymalizacje tych prywatnych stacji. Tutaj FAS i ogólnie tym się nie zajmuje. No i ta jakość paliwa, jeżeli chodzi o Rosję, no często zaczyna być, jeżeli chodzi o ostatnie 2 lata, dosyć wątpliwa, co właśnie nie służy na przykład tych chińskim markom, bo one w odróżnieniu od tych rosyjskich i nawet tych zachodnich, no te silniki podobno są bardziej tutaj czułe, tak, czy częściej ulegają awarii. Takie przynajmniej opinie są. A tu mam pytanie od pana Roberta. Czy mamy informacje na temat wybudowania 600 samolotów pasażerskich? Skończyli. Tak, nie. Plany są, tak. Mamy te informacje na temat planów. W pierwszym roku udało się ukończyć 2, z czego 1 był dla rządu. Więc jak na 5-latkę idzie trochę słabo. Aha, i miały być budowane 2 modele, ale okazało się, że będą budowane tylko jeden, bo na ten drugi niestety nie mają części. Tak. Aha, a ten co wybudują to ten model Superjet, który się właśnie rozbił, bo mają problemy. To tak w skrócie, panie Robercie. A my sobie przejdziemy do produkcji przemysłowej w czerwcu, bo mamy dane Rostatu, a więc podajemy tutaj teraz te dane za Rostatem. Okazuje się, że produkcja przemysłowa w czerwcu 2024 według Rostatu wzrosła o 1,9%. I jest to najniższy poziom od marca 2023 roku. Wynik był wyraźnie poniżej konsensusu prognoz analityków rosyjskich, którzy spodziewali się wzrostu produkcji o 4,5%. No i teraz co spadło najpierw? A więc tak, produkcja maszyn i urządzeń nie ujętych w innych grupach. No tutaj mamy spadek 18,6%. Wydobycie pozostałych kopalin, no spadek 17,2%. Koks, produkty ropopochodne. Paweł, popraw troszeczkę mikrofon, bo zanikasz. Coś ruszyłeś chyba, jak się poruszałeś. Już sobie spróbuję. Okej. Dobrze. Dalej, jak to wygląda? Mówiłem, koks i produkcja produktów ropopochodnych 4,4%, wydobycie węgla spadek o 3%, produkcja materiałów budowlanych spadek o 3%, odzież spadek 2,8%, produkcja metalurgiczna, o dziwo, spadek 1,2%. Natomiast co wzrosło? No bo skoro mamy wzrost, no to coś musiało wzrosnąć. No i oczywiście tak, większość pewnie zgadła, produkcja gotowych wyrobów metalowych, mamy tutaj wzrost o 30%, przemysł motoryzacyjny, no to produkcja tych chińskich aut 21%, no ale pamiętajmy, że w zeszłym roku dosyć niska baza, nadal jeszcze w czerwcu była. Dalej komputery, elektronika i optyka 20%. Tu też baza była niska.
Tak, ale to jest głównie na potrzeby obronnościowe, tak to nazwijmy. Żadnych komputerów to tam nie ma. Produkcja pojazdów i sprzętu głównie dla wojska, no to są te pozostałe, które się nie kwalifikują na rynek cywilny i wzrost mamy o 19%. No i ostatnia rzecz, która mnie zaskoczyła, a może ktoś to rozwiąże, tą zagadkę tekstyliów, wzrost prawie o 15%. I ja tego do końca nie rozumiem, bo odzież spadła o 2,8, a tekstylia tak rosną, nie wiem. Powiedz mi, Paweł, to są wzrosty i spadki w ujęciu pieniężnym czy ilościowym? To są spadki w ujęciu wolumenowym, jeżeli chodzi o rok do roku. Dobra, bo się zastanawiałem, czy tu różnice cen rok do roku nie wchodzą w grę, ale jak nie. Wolumen to nie. Dobra. Okay. Nie, produkcję najczęściej daje się w wolumenie. Mamy też od razu wypowiedź pana Władimira Salnikowa, który jest z Moskiewskiej Centrum Analiz Makroekonomicznych i Prognoz Krótkoterminowych. No i on mówi tak, nie ma nowych czynników wzrostu, a stare się wyczerpują. Obserwujemy silny spadek nie tylko w przypadku ropy naftowej, ale także w jej rafinacji, jak i w innych sektorach surowcowych. W przemyśle spożywczym, chemii, inżynierii mechanicznej nie ma wzrostu. Prawdopodobnie podwyżka stóp procentowych nadal będzie działać ujemnie. A czy czynnikiem, który się wyczerpał, to też są ten Narodowy Fundusz Dobrobytu, który się wyczerpał, z którego dolewano pieniędzy, żeby kupować te, zamienniki i ściągać i tak dalej? Częściowo może też, natomiast tutaj chodzi o to, że ta produkcja wojenno-obronnościowa ma swoje granice, co jak widzimy dalej daje wzrosty, bo przemysł, te wyroby metalowe, to jest produkcja amunicji oraz uzbrojenia, szczególnie na przykład tego mniejszego kalibru, karabiny maszynowe, jakaś inna broń, granatniki i tak dalej, bo tam akurat ta broń wchodzi, jak i również te remonty czołgów i jakieś inne rzeczy, to jest właśnie te 30%. Natomiast widzimy, że ta gospodarka cywilna, tu jest problem. A więc cały czas mamy wysoki poziom produkcji, jeżeli chodzi o tą wojenną. Ona się utrzymuje wysoko, chociaż tak jak mówimy, od jakiegoś czasu doszła do pewnego ograniczenia. Natomiast w przypadku produkcji cywilnej jest problem. Dlatego też się zastanawiam, o co chodzi z tymi tekstyliami, ale być może one są jakoś używane dla wojska i stąd jak gdyby cały czas jest wzrost. Okej, słuchajcie, to była na dziś ostatnia informacja w porannym wydaniu. Przypominam, na godzinę 17 zapraszamy Was na komentarz dnia. Będzie na pewno bardzo ciekawie, bo pojawiły się nowe informacje. Tu też miałem pytanie takie ciekawe. Ja słyszałem, że te chińskie auta owszem są, ale nie ma do nich części. Słuchajcie, też mamy jakiś raport i będziemy planować w najbliższym czasie go opracowywać i zrobić Wam komentarz dnia na temat tego, jak ta zmiana całej motoryzacji z zachodniej na chińską, jak wygląda od podszewki, jak to wygląda u takiego przeciętnego mechanika. Myślę, że to też będzie niezwykle ciekawy komentarz, ale nie wiem, może w przyszłym tygodniu nam się uda, bo nam gonią terminy. Jeszcze raz dziękujemy wszyscy, którzy nie subskrybują jeszcze. Zapraszamy do subskrybowania, aby Wam te materiały nie uciekły. Tu odpowiem jeszcze na ostatnie pytanie. Tak, wiadomo, w najbliższym materiale w weekend powiem Wam, jak to wygląda, jeżeli chodzi o Fundusz Dobrobytu. Nie zostało za dużo. Trzymajcie się, cześć. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się, cześć.